Cześć załoga, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Słuchajcie, jak zauważyliście, za mną BM-eczka, 3-litrowy dieselek BMW F10, kod silnika N57, generujący moc 300 koni mechanicznych. Słuchajcie, dziś co będziemy działać? Profilaktyka. To, słuchajcie, co kocham, to co uwielbiam, czyli czyszczenie dolotu. Będziemy, słuchajcie, rozbierać dolot, będziemy demontować kolektor ssący. Także już sobie wyobrażam, co będzie się działo. Także już się trochę boję. No mam nadzieję, że nie będzie tak źle, ale raczej, słuchajcie, nastawiam się, że będzie masa pracy. Także, słuchajcie, wjeżdżamy BM-eczką. Słuchajcie, szkoda czasu, bo mamy dużo pracy. I co? No i bierzemy się za rozbieranie. Jak wiemy, słuchajcie, w dieslach same opary oleju z odmy, słuchajcie, sama recyrkulacja spalin potrafi nam narobić bardzo dużego kipiszu w dolocie, w kolektorze ssącym, w kanałach dolotowych, w głowicy. No i słuchajcie, no trzeba z tym robić porządek raz na jakiś czas, trzeba tam zaglądać, bo można sobie tak naprawdę napytać dużo biedy i narobić sobie potężnych kosztów, jeżeli oderwie się jakiś kawałek z gorzeliny, z sypu. Mieliście już okazję oglądać na moim kanale film z BMW F21, 2-litrowy dieselek, jak tam akurat przy okazji zdjęcia kolektora ssącego okazało się, jak jest po prostu masakrycznie zabity. Dobra, słuchajcie, to co? Bierzemy się za roboty, wjeżdżamy BM-eczką i działamy.
Dobrze, słuchajcie, więc tak, zanim cokolwiek tutaj zacznę jeszcze rozbierać, odpinać wtyczki, nie wtyczki, to słuchajcie, ja sobie jeszcze podepnę tester diagnostyczny i zobaczę, czy słuchajcie, nie ma jakichś ewentualnych błędów w pamięci sterownika, silnika, głównie o to mi chodzi, żeby później się, słuchajcie, nie okazało, że jakiś powiedzmy błąd jest zapisany i będziemy się później głowić, czy ten błąd był, czy go nie było przed słuchajcie, naszą robotą. Także najpierw, słuchajcie, podłączymy sobie, zanim zaczniemy tutaj rozbierać istotne elementy tutaj do lotu, zanim zaczniemy sobie odpinać wtyczki, podłączymy sobie jeszcze testerek. No i słuchajcie, to właśnie to, o czym mówiłem. I teraz słuchajcie, jest jeszcze pytanko, bo tak, zobaczcie jakie mamy błędy. Ogólnie mamy 5 błędów. Brak informacji na szynie lin z inteligentnego czujnika akumulatora IBS, podgrzewanie wstępne, coś tam, inteligentny czujnik akumulatora IBS. I tutaj słuchajcie, czwarty błąd, klapy, zawirowania mieszanki, usterka mechaniczna podczas adaptacji. Tutaj mam jakiś kod błędu 279100 i jeszcze jest jeden, tu jakiś błąd, usterka komunikacji, moduł DME, DDE. W zasadzie nic mi to szczególnie jakoś tam nie mówi, musiałbym zaraz sobie sprawdzić po kodach błędu. Czekajcie, nie wiem, czy to się akurat uda pokazać. Dobra, zaraz wrzucę jakąś tam wrzutkę z tymi błędami. Także słuchajcie, no coś i tak czy siak widać, że coś się dzieje. Coś się dzieje z klapami w kolektorze ssącym. Słuchajcie, podejrzewam, że może być to, że jedna sprawa, że może być już tak zanagarowany, mogą być już klapy tak zanagarowane tutaj na całej osi, że może to po prostu ciężko chodzić, lub może być, słuchajcie, już nadmierny luz, z czym też często się spotykam, więc no, rozbierzemy, zobaczymy. Wiecie co, ja sobie zaraz zrobię zdjęcie tych błędów, skasuję je. No i co, no i bierzemy się za robotę, będziemy rozkręcać, zobaczymy co tam będzie widać po demontażu kolektora ssącego. Także tego jestem bardzo, bardzo ciekaw, ale no już po prostu powoli domyślam się, że coś tam będzie nie tak, może być nie tak z klapami. Dobra, słuchajcie, to co? Ja się biorę za rozkręcanie, skasujemy sobie te błędy, no i co, działamy dalej. Dobrze, słuchajcie, błędy związane tutaj z klapami w kolektorze ssącym się skasowały, ale może być tak, że po prostu przez nadmierny nagar gdzieś tam coś się blokuje, są nie takie przepływy i po prostu przez to wywala błąd. Przypuszczam, że ten błąd po jakimś czasie pewnie znowu by się pojawił, gdybyśmy tutaj tego kolektora nie zdejmowali i auto by jeździło w takim stanie, w jakim jest. No nie wiemy, w jakim stanie. Tutaj Marcin, właściciel auta, mówi, że on tego nigdy nie robił, nigdy nie czyścił, więc możemy się domyślać, jak to wygląda. Ale słuchajcie, tamte błędy nam się skasowały, ale nie kasują nam się błędy inteligentnego czujnika akumulatora IBS. Tu mamy 2 błędy i nie kasuje nam się błąd modułu sterującego podgrzewania wstępnego. Kod 28CE00. Słuchajcie, mogłoby to trochę wskazywać na sterownik świec żarowych. No ale nic, postaram się to jeszcze jakoś tam zdiagnozować.
czy rzeczywiście tu jakoś tam tkwi przyczyna tej generowania tego kodu błędu. Także zobaczymy co tu się będzie działo. Także co, no dobra, to bierzemy się w końcu dalej za rozebranie tego kolektora, bo nigdy go nie ściągniemy. Dobra. Co, akumulatora nie będę odłączał. Ale tutaj sobie muszę odkręcić przewód prądowy z akumulatora. Zaraz sobie to zabezpieczymy, żeby gdzieś tu jakieś zwary nie zrobić. Ten też zluzujemy, żeby gdzieś tutaj nie przeszkadzał. Może będzie, może nie będzie przeszkadzał. Ale widzę, że paseczek też jest PK. Już nie pachnie świeżością. No, paseczek taki już jest sparciały dosyć. Także będzie do wymiany. Dobra.
i gdzie ta poleciała śrubeczka? A, jest tam. Dobra, zaraz ją wyłowię magnesikiem. Dobra, chwilkę rozkręcania było. Słuchajcie, tej rury tutaj od recyrkulacji, słuchajcie, nie odkręcam całkiem, ona aż się ciągnie, słuchajcie, tam aż tam na drugą stronę, tylko że śruby są po prostu tak mocno skorodowane, słuchajcie, powypalane, że no to będzie tragedia, żeby to odkręcić, także nawet nie chcę tej rury ruszać, spróbuję sobie ją delikatnie, tutaj słuchajcie, ona mi fajnie sprężynuje, mam nadzieję, że chociaż na tyle mi pozwoli, że mógł sobie kolektor odciągnąć, wyciągnąć. Także co, próbujemy, słuchajcie, już jest poluzowany, także teoretycznie powinien wychodzić, tylko teraz kwestia, czy rzeczywiście wyjdzie. Już sobie fajek jeszcze nie pościągam ze świec, bo tutaj na pewno mi przeszkadza. Fajeczka. Oczywiście od razu przy okazji posprawdzamy sobie świeczki zaraz. Oczywiście wstępnie sobie wcześniej, jak widzieliście, wydmuchaliśmy sprężonym powietrzem tutaj syf naokoło kolektora, żeby przy zdejmowaniu coś tutaj nam przypadkowo się nie pierdzieliło. Czekajcie, czy coś nam tu jeszcze trzyma? Czy coś nam tu jeszcze trzyma? Coś tu jeszcze trzyma. Tak. Co tam nam trzyma jeszcze?
Tutaj na zaczepie jakaś wtyczka jeszcze siedziała. Już sobie ją wypiąłem. No i teraz, czy tutaj nam wejdzie? O, dobra, coś już nam tutaj powoli wychodzi. Ok, mamy dziada. Czekajcie, co tu trzyma? Jakieś podciśnienie. Ok. Dobra. No jest syfu trochę, także będzie trochę zabawy tutaj w tych kanałach dolotowych. Ale ogólnie powiem wam, że silniczek suchutki jest. Silniczek jest suchutki, nie widzę, żeby były jakieś wycieki. Sterownik świec żarowych mamy tutaj już na wierzchu. Od podciśnienia zobaczcie, pęknięty wężyk. Także będziemy musieli sobie to skrócić. Oczywiście warto jest, słuchajcie, pod kolektorem, jak już mamy zdjęte, posprawdzać sobie rzeczywiście tutaj wszystkie przewodziki, szczególnie właśnie te podciśnieniowe, czy nie są gdzieś poparciałe, czy nie trzeba ich wymienić. Póki wiecie, póki mamy fajne dojście. Pompa suchutka. Dobra, no tylko będziemy musieli sobie sprawdzić sterownik świec żarowych. Dobra, słuchajcie, podejdziemy sobie do kolektora, zobaczymy, jak wygląda kolektor. No więc słuchajcie, ogólnie tutaj, jeżeli chodzi o kolektor, to powiem wam szczerze, gdzie dałem tą latarkę znowu? Tutaj. To powiem wam, że nie ma mega wielkiej tragedii. Jest uwalony w środku. Ale słuchajcie, spodziewałem się tutaj gorszego syfu. No nic, rozbierzemy sobie, słuchajcie, tutaj ten kolektor troszeczkę na części pierwsze. Rozbierzemy sobie go na części pierwsze i zaraz sobie go dokładnie obejrzymy. Na pewno będzie sporo zabawy z dolotami, słuchajcie, z kanałami dolotowymi w głowicy. Także do końca dnia będziemy mieli robotę. No tutaj mamy trochę syfu, ale jakiejś wielkiej, mówię, tragedii nie ma. Zdejmiemy sobie sterownik klap, nastawnik i zobaczymy, jak klapy nam pracują.
sobie go tutaj na dole. O. Dobra. No powiem wam, że ciężko chodzą. Ciężko chodzą. Czuć opór. Także miało prawo gdzieś tam wywalać błąd. Ale słuchajcie, luzu jako takiego jakiegoś nadmiernego nie czuć. Nawet byłbym skłonny powiedzieć, że nie ma luzu. Ale ciężko chodzą bardzo. Dobra, słuchajcie, to tak. Wyciągamy uszczeleczki. Stare, oczywiście tu już pójdą nowe. No tutaj dolot, wlot, słuchajcie, do kolektora, no jest dosyć mocno tutaj zawalony, ale słuchajcie, no to jakieś mega wielkiej tragedii nie ma, no ale jest brudne, jest mocno brudne. Dobra, to co, ja sobie, słuchajcie, to zaleję chemią. Zalejemy sobie to wszystko chemią, no i powoli będziemy sobie to próbowali oczyścić. Dobra, to działamy. No i tak, słuchajcie, kolejny dzionek ogarniania dolotów BMW. Słuchajcie, tutaj już kolektor ssący doprowadziłem do porządku. Zobaczcie, w zasadzie można powiedzieć, że jest w idealnym stanie. Wszystko jest wyczyszczone. Tu już wszystko wygląda idealnie. W środku jest czyściutki. I słuchajcie, co najważniejsze, słuchajcie, dużo szczęścia, słuchajcie, że
Klapy, słuchajcie, znaczy tak, okazało się, że słuchajcie, na szczęście nie ma żadnych luzów na osi klap, także fajnie, że nie jest kolektor wychechłany. Zobaczcie, teraz klapy chodzą idealnie, słuchajcie, paluszki. Tam, słuchajcie, z tym nagarem wszystko się blokowało, one bardzo ciężko chodziły i przypuszczam, że dlatego pewnie wywaliło tam błąd tego kolektora, błąd klap. Także słuchajcie, na szczęście udało się zaoszczędzić tutaj Marcinowi sporych kosztów, bo jak odczytałem słuchajcie, z testerem błędy i okazało się, że jest jakiś błąd klap, to słuchajcie, profilaktycznie zamówiłem, zobaczcie, nowy kolektor z doktora Motora, ale słuchajcie, nawet go nie rozpakowywałem, bo mówię, na szczęście udało się ten doprowadzić do stanu fabrycznego, nie jest wychechłany, także słuchajcie, nie ma słuchajcie, potrzeby zakładania nowego. Co innego, gdyby rzeczywiście tutaj na osi klapy były mocno wychechłane, coś by się działo z klapami, ale tutaj jest wszystko, słuchajcie, ok, więc oczywiście jak najbardziej zostawiamy stary kolektor. Ten sobie oddamy z powrotem na hurtownię. Tutaj elementy, słuchajcie, do lotu również recyrkulacja spalin. Wszystko jest pomyte, poczyszczone. No i co? No i zostało, słuchajcie, no tak jak mówię, zostały tutaj doloty w głowicy, kanały dolotowe. Także tutaj będzie jeszcze sporo roboty. I słuchajcie, jeszcze jedna rzecz. Wymontowałem sobie sterownik świec żarowych. I słuchajcie, już teraz mogę Wam powiedzieć, że jest uszkodzony. Z sześciu słuchajcie, świec, wyprowadzeń na zasilanie świec żarowych działa tylko jedno. I słuchajcie, zaraz w którymś momencie filmu pokażę Wam, jak sprawdzić. Mamy do porównania nowy sterownik, to jest oczywiście w zamienniku, nowy sterownik świec żarowych, także mamy dwa sterowniki i pokażę Wam, jak sprawdzić szybciutko multimetrem sprawność sterownika świec żarowych, chociaż no nie zawsze on jest jakoś mega miarodajny, jeżeli pokaże, że jest sprawny, ale tutaj ewidentnie pokazał, że jest niesprawny, więc mamy 100% pewność, że sterownik jest uwalony. Także będziemy sterownik na pewno też wymieniać. No to na razie chyba tyle z informacji. Słuchajcie, także tak, tutaj tak jak mówię, tu już mamy te elementy gotowe w zasadzie do montażu. Mam pozamawiane nowe oczywiście uszczelki, wszystko jest, czeka. A teraz co? No zajmiemy się tym, słuchajcie, bagnem. Także tutaj będzie jeszcze sporo roboty. Oczywiście, tak jak na przykładzie, słuchajcie, BMW F27, z którego macie film, gdzie tam była walka, okazało się, że multimetr przekłamywał nam wartości ładowania właśnie w tamtym BMW. Dzięki temu też zdjęliśmy kolektor ssący po to, żeby zdemontować alternator, ale tam macie akurat film o tym, a tutaj macie, słuchajcie, tutaj miniaturkę do tego filmu, także możecie sobie zerknąć. Analogicznie ta sama sytuacja, tylko że tutaj, słuchajcie, mamy tak naprawdę o 2 cylindry więcej, czyli mamy 4 jakby porty więcej do ogarniania. No i tak, świece, słuchajcie, żarowe są sprawdzone, świece są wszystkie sprawne. To Wam później też pokażę, jak sprawdzić świece żarowe. Jeszcze raz, oczywiście możemy je sprawdzić na odporność, na przejście i moim sposobem, tak zwanym obciążeniowym, zwarciowym, z czym oczywiście co zostało gdzieś tam przez niektórych z Was mocno skrytykowane, ale w filmie, innym również filmie, który opublikowałem o sprawdzaniu świec żarowych, jakby pokazuje, że ten mój sposób nie jest, słuchajcie, nie powoduje uszkodzenia w żaden sposób świec żarowych, także też pokażę Wam jeszcze raz ten sposób. Także słuchajcie, świece są sprawne, wszystkie 6 świec jest sprawnych, więc tutaj tego nie będziemy ruszać. Także wymienimy sobie po prostu sam sterownik świec żarowych. Dobra, słuchajcie, dosyć tego pitolenia, bierzemy się za robotę i ogarniamy głowicę. Słuchajcie, tutaj jeszcze jedna ważna rzecz, o której nie wspomniałem akurat teraz, w tym momencie. Pamiętajcie o jednej rzeczy, że oczywiście tutaj, słuchajcie,
kanały dolotowe w głowicy oczywiście czyścimy w momencie, kiedy mamy pozamykane zawory. Obydwa zawory muszą być zamknięte. Chodzi oczywiście o to, że jak tutaj powiedzmy skrobiemy, wyciągamy odkurzaczem ten cały syf, żeby po prostu nic tam nam nie wpadło do cylinderka. Także tak, tylko że teraz tak, słuchajcie, tutaj w tym aucie, oczywiście to sobie realizujemy za pomocą klucza, który mamy nałożony na koło pasowe wału korbowego, no i kręcimy sobie tutaj kluczem, żeby sobie poustawiać na poszczególnych cylindrach zawory, no żeby pozamykać zawory. Tu ogólnie, słuchajcie, jest lipa, bo jest bardzo mało miejsca. Tu mamy 3 śruby. Koło mocowane jest nie ma śruby centralnej, tylko są 3 śruby na Torx E12. No i słuchajcie, ja tutaj tak to robię, że po prostu zakładam klucz na jedną z tych, grzechotkę z nasadką, z tym Torxem zewnętrznym na jedną z tych śrub i sobie po prostu kręcę. Tylko teraz tak, słuchajcie, tutaj mamy, słuchajcie, o tyle gorzej, bo tutaj nie mamy skrzyni manualnej, tylko mamy skrzynię automatyczną. No i słuchajcie, no z zapiętym parkingiem, no ciężko troszeczkę tutaj byłoby pokręcić tą skrzynią biegów, tym wałem korbowym, więc słuchajcie, musimy sobie wrzucić oczywiście neutral, tylko że słuchajcie, przy tych skrzyniach biegów, jeżeli mamy auto zgaszone, no to niestety, słuchajcie, nie ma takiej możliwości, żeby wrzucić neutral i musimy zrobić, słuchajcie, jedną rzecz. Także chodźcie, pokażę Wam, o co chodzi. No i tak, słuchajcie, musimy zaopatrzyć się w klucz, w imbus piąteczkę na grzechotce. Zobaczcie, tutaj akurat co byście nie robili, to neutrala, słuchajcie, nie wrzucicie. Nawet oczywiście po włączeniu zapłonu, dopóki auto nie będzie odpalone, to nie ma możliwości wrzucania neutralu, ale słuchajcie, jeżeli potrzebujemy, tak jak na przykład potrzebuję w tym wypadku, albo nie wiem, coś się stanie, ulegnie auto awarii, że nie można auta odpalić, a trzeba, nie wiem, przykładowo auto wciągnąć na lawetę lub coś w tym stylu, gdzieś auto przepchnąć, bo przypominam, że auta z automatyczną skrzynią biegów nie wolno holować, to słuchajcie, możemy sobie odblokować skrzynię biegów i już Wam pokazuję, o co chodzi. Oczywiście musimy sobie, słuchajcie, zdjąć dolną tutaj płytę pod silnikiem, w zasadzie pod skrzynią biegów. Tu zobaczcie, skrzynia z podu szczelki skrzyni biegów, ogólnie olej się poci, zobaczcie jaka jest plama, także to też będę musiał tutaj Marcinowi zgłosić, że jest tutaj problem z wyciekiem oleju ze skrzyni biegów, także na pewno będzie tutaj to do roboty, ale słuchajcie, o co chodzi? Tu zobaczcie, w tym miejscu mamy, słuchajcie, taką śrubę, to jest właśnie na imbus piąteczkę i zobaczcie, tutaj jest dźwigienka. Wkręcamy, słuchajcie, tą śrubę praktycznie do końca. Ta dźwigienka wtedy, jak, słuchajcie, pójdzie do góry, ona nam w tym momencie pozwoli na to, że, znaczy w sensie odblokuje biegi, mamy wrzucony jakby awaryjny neutral, także spróbujemy sobie to teraz ogarnąć. Ta śrubeczka delikatnie idzie. Ok, no i dobra, mamy wkręconą do końca. No i w zasadzie teraz teoretycznie powinniśmy mieć już neutral wrzucony, także możemy sobie teraz śmiało kręcić wałem korbowym. No, oczywiście mamy troszeczkę ułatwioną robotę, także taki dodatkowy jakby tipik, taka dodatkowa podpowiedź dla Was, no, do aut wyposażonych właśnie w tą skrzynię biegów.
Dobra, słuchajcie, dwa pierwsze w zasadzie wstępnie już mamy. Tam jeszcze wymagają delikatnie jeszcze do pieszczenia. Ciężko mi tu będzie to pokazać, bo rurka przeszkadza. Więc tak, teraz w kolejności zapłonu, żeby za dużo nie kręcić wałem, to mamy tak, kolejność zapłonu 1, 5, 3, 6, 2, 4, czyli teraz sobie zrobimy na piątym cylindrze, czyli na tym. Dobra, zobaczcie jaki jest syf. Nie widać nawet zaworu tak naprawdę, ani tu, ani tu. Jest tak wszystko zarośnięte. Dobra, to robimy sobie teraz na piątym, kręcę wałem korbowym, żeby zamknąć tutaj zawory. Jedziemy dalej. Powiem wam, że bardzo żmudna robota. No zeszło tu dosyć sporo czasu. Także tutaj na samych tych dwóch. No słuchajcie, najlepszym rozwiązaniem ogólnie jest na pewno, jeżeli ktoś ma kasę, no to zainwestować w tą maszynkę do łupin orzecha włoskiego. I to słuchajcie, pod ciśnieniem, słuchajcie, takie coś ala piaskowanie. Najlepsze rozwiązanie, najszybciej na pewno to idzie. No ale słuchajcie, no co, z braku laku, no to trzeba niestety się troszeczkę pomęczyć i na piechotę na pewno dłużej to schodzi. Słuchajcie, na pewno nie będzie to mega idealnie, bo gdzieś tam w zakamarkach na pewno coś tam jeszcze będzie przyklejone, tam jakieś pewnie małe kawałeczki, może nie tyle kawałeczki, co gdzieś te kanały będą gdzieś tam jeszcze przebrudzone gdzieś w takich zakamarkach. No ale słuchajcie, to już nie są takie zgorzeliny. Słuchajcie, tutaj, że no tu i tak już troszeczkę wstępnie podczyszczone. Nie są takie zgorzeliny. Słuchajcie, że to jest, że mamy ryzyko, że coś nam oderwie się i wpadnie do cylindra i narobi ambarasu lub wpadnie pod grzybek zaworu. Także no, na pewno będzie mega dużo lepiej. Nie będzie to jakieś super, słuchajcie, krystalicznie czyste na pewno. Oczywiście staram się, żeby było jak najbardziej czyste, ale nie jestem w stanie dziś wejść w takie gdzieś tam mega zakamarki, ale słuchajcie, to akurat w tym momencie nie gra istotnej roli, także będzie ok i będzie to spełniać swoją funkcję. Także co, jedziemy dalej. Teraz zamykamy na piątym i działamy.
wyczyszczony pierwszy, trzeci, piąty i szósty, znaczy doloty na tych cylindrach, na pierwszym, trzecim, piątym i szóstym. Został nam jeszcze drugi cylinder i czwarty. Mozolnie, słuchajcie, to idzie, ale słuchajcie, troszeczkę sobie przyspieszyłem robotę. A jak? Pokażę Wam taki, myślę, w miarę sprytny patencik. Oczywiście, jeżeli ktoś nie ma maszyny do tego odkurzacza, tej piaskarki do łupin orzecha, do tego piaskowania dolotów, to słuchajcie, znalazłem fajny patencik. Słuchajcie, główkowałem, zastanawiałem się, bo tak, doszedłem do wniosku, że fajnie by było wejść z jakąś elastyczną szczotką, powiedzmy na wiertarce czy na wkrętarce, z jakąś nylonową szczotką, czyli coś, co nam nie porysuje szczątka zaworu, ani nie zrobi nam tam kipiszu, czyli coś takiego, powiedzmy, z tworzywa, coś nylonowego. Coś, słuchajcie, kombinowałem tutaj na wiertarkę, na wkrętarkę z wężykiem takim elastycznym, tak podciśnienia, z jakimiś, słuchajcie, przewodami elektrycznymi, w sensie od instalacji, takimi rozczapieżonymi, żeby się zrobiła taka jakby miotełka. Ale tak trochę, kurczę, słabo to robiło robotę. Ale słuchajcie, przy okazji natknąłem się w necie na taki patent, też Wam pokazuję. Zobaczcie, trytytki. Słuchajcie, trytyteczki, zwykłe trytytki. Słuchajcie, poobcinano oczywiście końcóweczki. Te słuchajcie, poobcinane, słuchajcie, te główeczki i tutaj tak samo te końcówki poobcinane. No nie wiem, ile tam było, z 10, coś koło tego. Słuchajcie, złożone, słuchajcie, w całość. Owinąłem je taśmą izolacyjną dookoła, zostawiłem, słuchajcie, takie postrzępione końcówki. I słuchajcie, bardzo fajnie to czyści. Oczywiście wstępnie gdzieś już troszeczkę wyczyszczone z tego takiego najgorszego syfu, poskrobane szczotką drucianą. Oczywiście tutaj sam dolot, nie przy samym trzonku. A już pójdzie sam trzonek i sama ta komora, gdzie pracuje zawór. Tam, słuchajcie, oczywiście nawalone chemii no tu akurat ja nie będę robił jakiejś tam reklamy, ale chemia do kominków, powiem Wam, że bardzo fajnie się sprawuje. Oczywiście zapsikana, chwilę czekam, aż to troszeczkę się przegryzie i słuchajcie, wjeżdżam z tą szczoteczką i powiem Wam, że bardzo fajnie to robi robotę, bardzo fajnie to działa i słuchajcie, rzeczywiście trochę mi to, no zdecydowanie przyspieszyło mi to robotę, bo wcześniej się, słuchajcie, bawiłem z pędzelkiem, ze szczotką do zębów, z pierdołami i no wiadomo, że nie zrobimy tego mega idealnie, ale powiem Wam, że dzięki temu no jest, słuchajcie, lepiej to wszystko wychodzi. Lepiej, troszeczkę lepiej i oczywiście, no co najważniejsze, szybciej. Także zostały nam jeszcze 4 porty, 4 doloty na 2 cylindrach. Także myślę, że teraz to już troszeczkę szybciej pójdzie. No, także taki, słuchajcie, patencik prosty, ale mówię, w przyszłości no będę chciał na pewno się zaopatrzyć w taką maszynę do rzeszkowania, jeżeli tam, powiedzmy, troszeczkę finanse pozwolą. Ale z tego, co patrzyłem, te maszyny nawet nie są, słuchajcie, takie drogie. Jakieś takie prostsze, to widziałem, że gdzieś tam już nawet chyba do 2 koła chyba nawet można gdzieś sobie sprawić. Myślałem, że to ogólnie droższe jest, pewnie są też droższe. Trzeba by poszukać po necie, po YouTubie, popatrzeć po jakichś opiniach, testach, także no, na pewno coś tam można kupić. Na pewno będę chciał to kiedyś sobie sprawić, bo słuchajcie, no takie mozolne czyszczenie, no to jednak schodzi mnóstwo godzin, słuchajcie, na tym, także no, także tak to, słuchajcie, wygląda. Dobra, zostało nam jeszcze trochę roboty, także biorę się dalej do roboty. Pokażę Wam w sumie już tak naprawdę efekt finalny. Ale jeszcze, słuchajcie, teraz jeszcze pokażę Wam tylko, jak to mniej więcej, jak działa ten patencik. Także tylko sobie ustawię, pozamykam sobie zawory na drugim cylindrze i tak mniej więcej Wam pokażę tylko, jak tutaj ten patent z wkrętareczką i z trytytkami działa. Dobra, to ustawię sobie teraz
ustawię sobie teraz wał korbowy w odpowiedniej pozycji. Także zrobimy sobie teraz to na drugim cylindrze. Muszę sobie wjechać z kamerką inspekcyjną, żeby zobaczyć dokładnie, kiedy zawory mi się zamkną. Syf straszny jest. Dobra. Dobra, włączymy kamerkę. Już upierdzieliła ze smoły. I znowu się upierdzieliła. No i taka to robota właśnie. Teraz będzie widać idealnie. Mam nadzieję, że tu mi się nic nie przestawi. O. No i dobra. Słuchajcie, strasznie niewygodnie tutaj się kręci wałem korbowym, bo jest tak mało miejsca, że po prostu masakra. Czekajcie, pokażę wam, tu w zasadzie już końcówka jest. Jak już się zawór zamyka, zobaczcie sobie. Widać, jak idzie do góry. O, w tym momencie już się zamknął, ale jeszcze kawałeczek sobie, o teraz dopiero w zasadzie, jeszcze kawałeczek sobie przejeżdżam, kiedy on już będę miał pewność, że on już doszedł do samego końca. Dobra. Ok, tu już wiem, że zawór już doszedł do samego końca, już się zamknął. Nie wiem, czy wy to widzicie, ale ja to widzę idealnie. Tak jest. Z syfu masa. Dobra, wyciągam kamerę inspekcyjną. Nasz endoskop. Kamerkę wyłączamy. Dobra. Ja tak, na sam początek ten taki najgorszy syf to sobie tutaj izoluję ręcznikiem. Rzucam sobie ręcznik, wciskam na grzybek zaworu od góry. Ok. I tutaj, słuchajcie, to sobie ten sam początek najpierw czyszczę sobie szczoteczką z grubsza. Ok. Dobra, tyle wystarczy. Tam mamy kanał zapchany, zaślepiony. Chociaż tak mówię, zawory są pozamykane, więc tak tam by nic nie wleciało do cylindra. Już sobie wydmuchuję na zewnątrz. Dobra. Ok.
Dobra, teraz sobie, słuchajcie, zapsikujemy chemią. No i dobra, słuchajcie, ja to zostawiam na kilka minut, żeby to nam się przegryzło. Jak nam się przegryzie, to wtedy, słuchajcie, wjeżdżamy z trytytkową szczoteczką. Dobra, myślę, że wystarczy. Troszkę tam się przegryzło, więc słuchajcie, myślę, że sobie wjedziemy z naszą szczoteczką, tylko muszę ją trochę poprawić. Ok, no i dobra. I wjeżdżamy. Trochę w prawo, trochę w lewo. Słonię sobie trochę szmatką, żeby nam tu nie pochlapało niczego, a szczególnie japy. I dobra. Dobra, wezmę sobie jeszcze troszeczkę pędzelkiem, pogmeram. Takim zwykłym. Powiem wam, że robota mozolna, naprawdę strasznie mozolna. Już tu się fajna zupka zrobiła. A ręczniki papierowe to idą rolkami przy takiej robocie. Dobra, to na razie odłożymy. Jeszcze troszkę sobie chemii zapsikamy. I jeszcze sobie trochę wjedziemy z naszą szczoteczką.
No i dobra, słuchajcie, już za chwilę Wam pokażę wstępny efekt końcowy. Oczywiście tutaj jeszcze trochę pracy wymaga taki port, ale powiem Wam, że dzięki tej szczotce naprawdę, powiem Wam, zdecydowanie usprawniło to czyszczenie do lotów. Ta szczoteczka Strytytek. I tak tam będę jeszcze musiał trochę szczoteczką do zębów wjechać, ale zobaczcie. Czekajcie, zdejmę tylko rękawiczki. Może się uda, że to dojrzycie. No. Jeszcze tam na grzybku zaworu jeszcze tam jest trochę smoły. Ale zobaczcie. Jakoś to już w miarę wygląda, nie? I tu wcale, słuchajcie, jakoś mega dużo czasu w tym momencie nie włożyliśmy w to. Ja, słuchajcie, żeby taki efekt uzyskać, to musiałem naprawdę, słuchajcie, długo tutaj poszorować szczotką do zębów, różnymi innymi pierdołami. A teraz, słuchajcie, na tym patencie, z tymi trytytkami, to rzeczywiście zdecydowanie szybciej idzie. Także mówię, no jeszcze mam tutaj czyszczenia, jeszcze gdzieś tam trochę miziania, ale naprawdę, no, jest to, słuchajcie, dużo bardziej sprawniejsza już robota. No dobra, to co? Lecę dalej, a my w zasadzie już się spotkamy chyba na samym końcu. Jak już będą wszystkie porty wyczyszczone i przyjdzie do składania kolektora. A, jeszcze oczywiście będziemy sprawdzać, pokażę Wam jak sprawdzić, sterownik świec żarowych. Także przed montażem kolektora będziemy musieli jeszcze sobie zamontować sterownik świec żarowych. No dobra, to by był chyba finał naszego czyszczenia. Słuchajcie, doloty już poogarniane. Czekajcie, pokażę Wam mniej więcej tutaj na przykładzie tam jednego, dwóch. Zobaczcie, wszystko jest czyściutkie. Gdzieś tam w jakichś małych zakamarkach, gdzieś tam jakaś ścianka może być jeszcze sadzą, gdzieś tam przybrudzona. Delikatnie, ale to już, słuchajcie, są dosłownie pierdoły. No, także tak to, słuchajcie, wygląda. Także bierzemy się za składanie, za wrzucanie kolektora. Także zostanie teraz co? Uzbroić kolektor w te wszystkie elementy, które rozbieraliśmy. Wrzucamy nowe uszczelki. No i co? No i będziemy wjeżdżać z kolektorem. Ale słuchajcie, jeszcze przed wrzuceniem kolektora oczywiście musimy jeszcze wrócić do tego sterownika świec żarowych. I jeszcze za chwilkę Wam pokażę, jak już uzbroimy sobie kolektor, to jeszcze tylko Wam pokażę, jak sprawdzić, czy sterownik świec żarowych jest sprawny. No, dobra, to co? Składamy kolektor i działamy dalej. No i tak, kolektor mamy poskładany, także jest gotowy do montażu, gotowy do wrzucenia. Słuchajcie, z nowym zestawem uszczelek, słuchajcie, dodawana jest zaślepka. Ta zaślepka, wiecie do czego służy? Ta zaślepka służy do tego, aby zaślepić sobie tutaj, słuchajcie, otwór jeżeli byśmy, powiedzmy, demontowali sobie klapy wirowe,
to słuchajcie, ta zaślepka do tego służy, żeby tutaj sobie zaślepić ten otwór. Oczywiście my klapy zostawiamy w spokoju, bo nie wykazują praktycznie żadnego zużycia, są w bardzo dobrym stanie, więc je zostawiamy, niech sobie będzie oryginalnie tak jak jest. Jeżeli ośka byłaby wychechłana, byłyby duże luzy, coś by było nie tak, no to wtedy byśmy się zastanowili, co robić, czy wymienić kolektor na nowy, czy po prostu coś tutaj rzeczywiście jeszcze kombinować z tymi klapami. W tym momencie ja to zostawiam tak jak jest. Jest wszystko w porządku, więc tego w ogóle nie ruszamy, czyli to nam tak naprawdę nie będzie potrzebne. No i tak, słuchajcie, wracamy do tematu świec żarowych i sterownika świec żarowych. Jak go sprawdzić? Słuchajcie, więc tak, sprawdzamy za pomocą multimetru, ustawiamy sobie na diodę lub na pikacza, jak to tam woli, ale chodzi głównie właśnie, żeby było ustawione na diodę. I teraz tak, tutaj słuchajcie, mamy plus, można powiedzieć główny plus, nie wiem właśnie, czy to jest z akumulatora, czy on jest właśnie z alternatora chyba bardziej jest. Tu chyba z alternatora chyba idzie bezpośrednio, już nie pamiętam. W każdym razie tak, tutaj mamy plus i teraz tak, słuchajcie, za wyjście na poszczególne świece odpowiadają, słuchajcie, te piny, czyli tak, patrząc na górny rząd, pierwszy i drugi pin od lewej, to są pierwsze dwa cylindry i słuchajcie, na dole dolny rząd, raz, dwa, trzy, cztery, kolejne 4 cylindry, czyli górne 2 od lewej i dolne 4 od lewej. Te piny odpowiadają nam za wyjście na świecę. I teraz tak, włączymy sobie multimetr. I poczekajcie, ja spróbuję sobie teraz jakoś tutaj kamerę ustawić, tak żebyście dobrze widzieli. I sprawdzimy sobie najpierw może nowy. Jak powinno to wyglądać w nowym. Od razu zobaczę, tak żebyście tutaj też widzieli wartości w multimetrze. Więc tak. Słuchajcie, tą sondę, jedną sondę przykładamy, słuchajcie, tutaj do tego tutaj złącza, do tego głównego, grubego pina i sprawdzamy sobie po kolei od góry, zaczynając wartości. I teraz zobaczycie te wartości, które tu będą się wyświetlały. Takie wartości będą prawidłowe. Czyli mamy jakieś 540 jeden cylinder, 540 drugi cylinder, pierwsze dwa piny od lewej, górny rząd. Teraz dolny rząd, pierwsze 4 od lewej mamy tak. 540, 540, 540 i 540. Także tutaj w zasadzie możemy wywnioskować, że sterownik jest sprawny. I teraz tak, bierzemy sobie stary sterownik, który wymontowaliśmy z auta. Przykładamy sobie czarną sondę do tutaj tego styku. I teraz tak, sprawdzamy znowu po kolei pierwsze górne dwa. Zero reakcji. Zero reakcji. Nic się nie dzieje. Nic się nie dzieje. I zobaczcie, dopiero na czwartym pinie pokazuje nam wartość 540, czyli tak naprawdę tutaj działała nam tylko i wyłącznie, na to wygląda, jedna świeca. 5 tutaj słuchajcie, wyjść, 5 obwodów jest niesprawnych. No i słuchajcie, w ten sposób możemy sobie tak naprawdę szybko sprawdzić, czy nasz sterownik rzeczywiście jest sprawny. Słuchajcie, wiem, że oczywiście te sterowniki można zregenerować. Trzeba rozebrać, słuchajcie, tutaj tą kopułę, rozciąć i może nie tyle przelutowuje się, co się po prostu poprawia ścieżki. No jest tam pewnie dosyć sporo filmów na internecie z takich zabiegów, ale słuchajcie, z tego co wiem, no to trzeba to bardzo dobrze zrobić i no nie będziemy robić, słuchajcie, papraniny. Zakładamy nowy sterownik. Tu jest za dużo roboty, żeby się z tym pierdzielić. Także zakładamy nowy sterownik.
No i tak to wygląda. Dobra, słuchajcie, bierzemy sterowniczek, wrzucamy na swoje miejsce. Sterowniczek sobie siedzi tutaj, w tym miejscu, także przykręcamy go, podłączamy przewody, podłączamy wtyczki i bierzemy się za montaż kolektora ssącego. Dobra, słuchajcie, wszystko mamy powrzucane, poskładane, także zostało tylko wrzucić jeszcze górną osłonę silnika. Też tak to dziwnie skonstruowali, że górna osłona robi od razu za słuchajcie, obudowę filtra powietrza. Tak na wcisk, tu mamy uszczelkę. Tylko, że teraz tak, jeszcze oczywiście mamy tutaj do wymiany, oczywiście filtr powietrza poszedł nowy, jeszcze tutaj musimy wymienić olej. No ale żeby wymienić olej, to musimy sobie najpierw porządnie rozgrzać silnik, żeby nam cały olej, cały syf zleciał z miski. Także słuchajcie, zrobimy sobie teraz jazdę testową po tej naszej robocie. Oczywiście podłączamy komputer, zobaczymy, czy trzeba porobić jakieś adaptacje, ewentualnie pokasować błędy, bo też tam włączałem sobie zapłon na poodpinanych wtyczkach, bo chciałem wrzucić neutral. Okazało się oczywiście, że tutaj w tej skrzyni nie da rady wrzucić neutrala bez odpalonego silnika, więc oczywiście musimy sobie jeszcze odblokować, słuchajcie, pod autem przy skrzynię biegów. No, także przejedziemy się, rozgrzejemy sobie porządnie olej no i to będzie chyba wszystko. Ja już, słuchajcie, już tutaj nie będę nagrywał wymiany oleju, bo to słuchajcie, się w tym momencie mija z celem, nie będę Was zanudzał. Także na jeździe testowej, na rozgrzewaniu oleju, podczas rozgrzewania oleju już myślę, że taki sobie rzucimy ostateczny komentarz co do tej naprawy. Także wrzucam tą górną płytę. Dobra, zaraz sobie ją tutaj wcisnę.
Odpalimy sobie auto, przejedziemy się i zaraz się widzimy podczas jazdy testowej. Dobra, słuchajcie, auto przeskanowane, błędy pokasowane, te, które ja nałapałem, ale słuchajcie, i tak zostały jeszcze te dwa błędy związane z IBS-em, także to będzie temat na inną historię. A tutaj w zasadzie, jeżeli chodzi o adaptację, nie mamy za dużego pola do manewru. Jedyna adaptacja, jaką tutaj mam, którą mogę wykonać w tym aucie za pomocą CDF-a, no to rejestracja, wymiana akumulatora. Jeżeli chodzi o adaptację kodowania, no to kodowania wtrysku, to tego tutaj nie musimy robić, bo nic tutaj z tym nie działaliśmy, także co, zostaje nam, słuchajcie, odpalić auto. Także robimy sobie pierwsze odpalenie po naprawie. Dobra, tester sobie w sumie możemy, albo dobra, zostawimy jeszcze na chwilę odpalony. Dobra, to odpalimy furę. Aha, i tutaj tak, jeżeli mamy zablokowaną skrzynię biegów, znaczy inaczej, odblokowaną skrzynię biegów w trybie awaryjnym, to mówię o tej śrubce przy skrzyni biegów, to słuchajcie, zapomniałem wam tego pokazać, przy literce N, czyli neutral, tutaj miga taka kreseczka i to mamy wtedy informację, że mamy awaryjnie włączony neutral. No teraz tego nie ma, bo wiadomo, tą śrubeczkę sobie odkręciliśmy, zwolniliśmy sobie tą łapkę awaryjnego neutrala, no i wiadomo, jest P. Dobra, to co? Próba generalna. No i dobra. Odpalił z lekkim zawahaniem, ale chodzi równiutko. Dobra, słuchajcie, to co? Wyjeżdżamy autem, przejedziemy się, podłączymy jeszcze raz komputer, czy zobaczymy, czy coś tam się jeszcze nie pojawiło dodatkowego. No i co? No i w sumie tyle. Dobra. Skakujemy do fury i się przejedziemy. Dobra, słuchajcie, rozgrzejemy sobie auto. Na razie temperatura leży, olej zimny,
Także chwilkę sobie pojeździmy. Jak już lekką temperaturkę złapie, lekko go depniemy, zobaczymy, czy wszystko jest ok. Ale widzę, że powinno być wszystko w porządku. Także na pewno, słuchajcie, w tym aucie będą jeszcze do zrobienia 3 rzeczy. Jedna grubsza, jedna taka średnia. Nie wiem, jeszcze zobaczymy, czy to tylko będzie to. Zaraz wam powiem, o co chodzi. To już o tym wspominałem w trakcie roboty. I pierdoła. Pierdoła to pasek PK. Jest do wymiany, bo już nie jest popękany, ale jest już widać twardy, stary, taki lekko przyparciały, więc jak najbardziej nadaje się do wymiany. Druga usterka to jest wyciek płynu chłodniczego gdzieś przy pompie wody. Nie jest raczej spod samej pompy, ale gdzieś właśnie w tych okolicach. Także tam najgorzej, tam jest właśnie ciasno, nie ma nawet tak za bardzo ręki wsadzić, także też będzie trochę misja, trzeba będzie troszeczkę porozbierać. No i trzecia usterka, w sumie taka chyba będzie najbardziej kosztowna, znaczy usterka, no taka najbardziej kosztowna, bo cieknie, słuchajcie, spod miski olejowej skrzyni biegów, więc tutaj na pewno trzeba będzie spuścić cały olej. Oczywiście olej już będzie szedł do wymiany. Miska nowa, z tego co się orientuję, to raczej tylko w grę będzie wchodziła chyba oryginalna. Ale to mówię, to Marcinowi oczywiście przekażę i to już w innym terminie. Jeżeli będzie chciał to ogarniać, to będziemy ogarniali to w innym terminie, to już nie teraz. Teraz się będę brał za inne robótki. No więc tak, dobra, słuchajcie, więc jedziemy dalej. Jak temperaturka nam troszeczkę podskoczy, to go troszeczkę go przegonimy. Ale jak na razie widzę, że nawet dosyć ładnie reaguje na przyspieszenie. Dobra, słuchajcie, to co, widzimy się za chwileczkę, jak troszeczkę nam się rozgrzeje oliwa. No i dobra, słuchajcie, auto złapało temperaturę. Także powiem wam, że jedzie bardzo ładnie. Także powinno być wszystko ok. Dobra, słuchajcie, to co? Myślę, że w tym momencie możemy sobie ten odcineczek już zakończyć. Słuchajcie, ja za każdym razem, jak robię tą robotę, czyszczenie tych dolotów, kolektorów ssących, za każdym razem powtarzam sobie, że to już jest ostatni raz. I tym razem też sobie oczywiście powtarzałem, że to jest ostatni raz. Także no niestety trzeba będzie się chyba zaopatrzyć jednak w tą maszynę do łupin orzecha, bo jednak to naprawdę na pewno bardzo przyspiesza robotę. Chociaż powiem wam, patent z trytytkami na wiertarce, na wkrętarce też troszeczkę przyspieszył, no ale wiadomo, że maszyna taka typowa do takiej roboty, no to jest nieoceniona. Dobra, słuchajcie, to co? Ja wam dziękuję za kolejny odcinek. Bardzo miło było mi go nakręcić. Także co? Do następnego i trzymajcie się. Cześć.